Witajcie kolorowo, pisankowo i świątecznie. Dzisiaj film o pisankach. Jeżeli taki pomysł Wam się podoba, zapraszam do oglądania. A jak się nie podoba, to można wyłączyć i przejść do mody na sukces. Bardzo rzadko robię klasyczne jajka, czyli takie, na które są kurczaczki bądź zajączki. Ale, mamy teraz w sklepie taki sympatyczny papier od ITD Collection. Wielkość wzorów idealna na jajka 7, 8 i 10. Informacji o produktach szukajcie jak zwykle pod filmem. Jajka styropianowe mają szwy, trzeba je po prostu zeszlifować papierem ściernym i robią się idealne. Zaczynam od przemalowania jajek jeden raz farbą akrylową. Żeby było łatwo malować, nadziewam je na patyczki od szaszłyków. Papier jest super, co prawda wzory się powtarzają, ale to nie przeszkadza. Są na tyle różnorodne, że nikt tego na jajeczkach nie zauważy. Obrazki wydzieramy, staramy się to zrobić w miarę dokładnie. U mnie to wygląda tak. Do przyklejenia używamy dowolnego kleju do dekupażu. Ja używam kleju z werniksem, czyli z lakierem. Najlepszy jest szeroki pędzel, ja mam 24 mm. Bombki i jajka zawsze powodują dodatkowy stres, po prostu nasze obrazki nie pasują. Po przyklejeniu powstają zmarszczki albo zakładki, wybór należy do nas. Ja wolę zakładki, więc nacinam obrazek w kilku miejscach. Podczas klejenia papier ładnie zachodzi na siebie i po prostu tego nie widać. A zmarszczki, czyli fałdki bez przecinania, mogą być widoczne, bo jest to jedna warstwa więcej. No i przyklejamy. Trochę kleju na jajko, umiejscawiamy wzór i przelatujemy klejem od zewnątrz. I tutaj widać, jak wygodny jest papier ryżowy w porównaniu do serwetki. Odklejamy, przyklejamy, a gdy uzyskamy już perfekcyjne położenie, możemy przykleić. Gdy wszystko wyschnie, pisance możemy nadać kolor. Początkowo miał być niebieski, ale chyba miałam za duży wybór i zrezygnowałam. To moje wszystkie niebieskie farby, ale wyobraźcie sobie, że podobnie jak z pędzlami do makijażu, uważam, że nigdy nie jest ich za dużo. Po 10 minutach wpatrywania się w kolor niebieski zdecydowałam, że lepszy będzie zielony i żółty. Potem plułam sobie w brodę, bo mówiąc szczerze nie wiem jak to się stało, że żółty wyszedł perłowy. I nawet nie o to chodzi, że to brzydki kolor, ale zrobienie zdjęcia będzie kłopotliwe. Farbką żółtą, a potem zieloną postarałam się zamalować duże puste powierzchnie w jajku. A za chwilę zacznie się to co najfajniejsze, czyli mała improwizacja, jakby tutaj jajko uczynić ładniejszym. Czyli planuję jedno, wychodzi drugie. Pędzelek skośny i ciemna farba akrylowa. Ciemny brązowy albo ciemny szary. Te kolory świetnie nadają się do cieniowania, a farba Stamperi z serii Allegro cieniuje się sama. Nie trzeba opóźniacza do akryli, po prostu woda, blendujemy na pędzelku farbę i cieniujemy. Dobrze, wiem, że można ładniej. Ale to jest rękodzieło i uważam, że prace nie muszą być idealne. Ważne, żeby to co zrobimy miało fajny klimat i cieszyło oko. A jak pisanek jest dużo, to wiadomo, że wszelkie niedoróbki znikną w tłumie. Zresztą za chwilę dodam jeszcze kilka innych kolorowych ozdobień i niedoróbki wzajemnie się zniosą. Czyli jedną niedokładnością przykrywam drugą i tego nie widać. A przynajmniej ja się tym kompletnie nie przejmuję. A oto moje ulubione działanie maskujące, pstrykanie szczoteczką do zębów. Farbę rozwadniam i próbuję sobie na kartce jak duże plamki wychodzą. Jeżeli ok, to pstrykam po jajeczku. Obrazek trochę przykrywam palcem, bo akurat tam nie chcę kropek. A podzieniowane i popstrykane jajka prezentują się tak. Nie będę Was zanudzała, wszystkie następne jajka zrobiłam w ten sam sposób. Dodam jeszcze 2 jednokolorowe jajka, które będą fajnym kontrapunktem do pstrokacizny na pozostałych. Mam ciągle uczucie niedoboru bajerów na jajku, więc porobię jeszcze trochę kropeczek białą farbą. A właściwie białym pigmentem, bo tym się robi wygodniej. Gąbkowy pędzelek już znacie. Namaczam, odbijam. A że niedokładnie, nic się nie stało, nawet lepiej. Kropeczki wycieniowałam, bo akurat to nigdy nie zaszkodzi. Wszystko wyschło i teraz nadejszła wiekopomna chwila. Dla mnie walka z konturówką nigdy nie jest łatwa. Używam jej rzadko, perfekcjonistą nie jestem, więc efekty są umiarkowane. Ale znacie mnie, akurat tym się kompletnie nie przejmuję.
Jak to powiedział słynny wieszcz, nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. A żeby nadmiernie się nie męczyć, zastosowałam technikę wyciskasz, pociągasz, wyciskasz, pociągasz. Do baletu się już chyba nie dostanę, a i perfekcyjne zawijasy pozostawię tym, którzy mają ku temu zdolności. Nuda, naprawdę na wszystkich jajkach było to samo. Siedzenie przed kamerą jest niezbyt wygodne, więc jedno jajeczko zrobiłam na boku i dostało zawijasy, ponieważ poza kamerą wszystko wychodzi mi jakoś lepiej. Czyli prawo Murphy'ego w pełnej okazałości. I jeszcze trochę kropeczek wykałaczką. Wydaje mi się, że jedynym producentem, który produkuje tępe wykałaczki, jest Jan Niezbędny. O matko, czy tylko ja się tak strasznie brudzę w czasie pracy? A kropeczki to kolejny element upiększający i odwracający uwagę od jakichś niedoróbek. Jak bajerów jest dużo, to po prostu wszystko ujdzie w tłoku. Jajeczka prezentują się tak, a ja dodam im fajne zakończenia biżuteryjne. Jeżeli lubicie takie bajery, zapraszamy do naszego sklepu. W tym roku mamy spory wybór. A jajeczko z zakończeniem prezentuje się naprawdę elegancko. Ja ich nie wklejam, wystarczy szpilka z perełką. A jak ktoś zakończeń nie lubi, można po prostu dać wstążeczkę i to także ładnie wygląda. A gotowe jajeczka prezentują się tak. Nie jest to mistrzostwo świata, ale to też nie są zawody. Po prostu hobby. Cytując Wikipedię, jest to czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od pracy. A słownik języka polskiego napisał, że jest to szczególne zamiłowanie do czegoś. A patrząc, ile na nie wydaje, to chyba jestem w moim hobby zamiłowana nawet za bardzo. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu, adres na dole strony i na inspirello.pl.